Kakadu wymagają od swoich opiekunów, aby poświęcać im naprawdę ogromną ilość czasu. Dlatego na pewno nie nadają się one dla osób, które codziennie przebywają dłuższy czas poza domem. Dla tych najlepszym wyborem jest zakup 2 papug, ale w przypadku pojedynczo trzymanych kakadu musimy zadbać o to, aby nigdy się nie nudziły, aby zawsze miały jakieś zajęcie, aby opiekunowie mieli dla nich dostateczną ilość czasu. Nie ma nic smutniejszego niż widok ptaka wyskubanego, pozbawionego piór. A takie widoczki bardzo często mają miejsce w przypadku kakadu. Kakadu, które siedzą cały dzień w klatce, z którym nikt nie nawiązuje relacji, które po prostu nudzą się. Dla nich jest to ogromna trauma psychiczna. Dlatego decydując się na takiego ptaka długowiecznego, który będzie przez kilkadziesiąt lat w naszej rodzinie, być może nie tylko z nami, ale również z naszymi potomkami, musimy zadbać o to, aby zapewnić mu odpowiednią ilość naszego czasu, który musimy poświęcać, aby te ptaki były w dobrej kondycji i psychicznej, i fizycznej. Są to ptaki, które wykazują niezwykłą chęć nawiązywania bardzo bliskich relacji ze swoimi opiekunami. Są typowymi pieszczochami, które chcą, aby dotykać je, pieścić, aby nawiązywać bardzo bliskie relacje. Ale uważajmy, szczególnie w okresie hormonalnym, aby te relacje czasem nie wyszły poza linię, poza którą ptaki będą oczekiwały od nas o wiele więcej, niż my możemy im dać. A wtedy może to spowodować frustrację i nawet napady agresji, których często opiekunowie nie są w stanie zrozumieć. I get many messages every year from people that have read something on the internet. We have a cockatoo, for example, that came to us. This particular lady read on the internet that if you stroke the back and the vent area, the bird would be happy. Well, she stimulated a cockatoo, a bird that turned very aggressive and attacked her and bit her face. Pamiętajmy, aby nasze pieszczoty ograniczały się tylko do głowy i szyi. Głaskanie pod skrzydłami, po ogonie czy w okolicach steku może spowodować nadmierne pobudzenie ptaka, a my, niestety, nie będziemy mogli posunąć się dalej, mimo że ptak będzie tego od nas wymagał. Dlatego pamiętajmy, bądźmy jego najbliższym przyjacielem, ale nie starajmy się nigdy być dla niego partnerem. Kakadu, jeśli tylko im na to pozwolimy, zaczną dominować nad swoimi opiekunami. I jeśli tylko zauważą jakieś jego słabości, bez żadnej żenady będą chciały je wykorzystać. Ja nawet żonie na to nie pozwolę. Są to papugi walczące o to, aby pokazać, że to one są na tej najwyższej pozycji hierarchicznej i mogą decydować o postępowaniu innych. Jeśli uprą się na coś, potrafią naprawdę wykazać ogromną inwencję, aby dopiąć wyznaczonego przez siebie celu. Jeśli na samym początku nie będziemy wobec tej papugi wykazywali stanowczości, nie będziemy jej odpowiednio wychowywać, będą z nią ogromne problemy. Dlatego, że może stać się papugą krzykliwą, a niekiedy papugą agresywną. Kiedyś w Papuziej Telewizji prezentowaliśmy materiał zatytułowany „Nie pozwól kakadu wejść sobie na głowę”. Dotyczy to zarówno wejścia na głowę dosłownie, jak i w przenośni. A o co chodzi? Papugi, które przebywają w przestrzeni powyżej głów swoich opiekunów, stają się dominujące. Dlatego, jeśli papuga przebywa razem z nami w pomieszczeniu, dbajmy o to, aby miejsca, gdzie papugi spędzają czas, czyli żerdzie, zabawki, nie były gdzieś podwieszone pod sufitem, ale znajdowały się najwyżej na linii naszych ramion. Jeśli papugi będą przebywały w przestrzeni powyżej naszych głów, będziemy mieli z nimi problemy wychowawcze. Tak więc nie pozwólmy kakadu wejść sobie na głowę. Chociaż na przykład Tony Silva wyznacza tę granicę znacznie niżej. When you allow a parrot to sit on your shoulder, the bird suddenly believes that, hey, I'm somebody here. And you can develop a lot of issues because the parrot will become difficult to manage. I always say that I want the animal to look at me. I don't ever want it to feel second citizen. I want it to understand that it's an important life, but I want it to understand that I am the leader, that it's going to learn from me.
Nie chodzi o to, żeby w żaden sposób je gnębić, żeby karać, ale o to, aby od samego początku, kiedy młoda, jeszcze nieukształtowana psychicznie papuga trafi do rodziny, wiedziała, jakie jest jej miejsce, komu musi ustąpić, a co pozwala jej się robić. Największym wrogiem kakadu jest nuda. Ptaki te muszą mieć ciągle jakieś zajęcie. Muszą kontaktować się ze swoim opiekunem lub na przykład innymi zwierzętami domowymi. Muszą mieć jakieś zabawki, coś, czym mogłyby się zająć. Ze względu na mocne dzioby i niezwykle silny instynkt poznawczy, ptaki te mogą stanowić niekiedy zagrożenie dla naszego mieszkania. Dlatego w okresach, kiedy nie możemy sprawować nad nimi bezpośredniej opieki, należy zapewnić im solidnie zabezpieczone pomieszczenie, z którego nie będą mogły się wydostać. Powinny mieć solidną, dużą, obszerną wolierę, w której będą miały odpowiednie żerdzie i zabawki, które można niszczyć. A wtedy swoje potrzeby ścierania tych ciągle rosnących dziobów nie będą obracały się przeciw meblom i innym sprzętom w mieszkaniu. Kakady uwielbiają kąpiele. Są one dla nich niezbędne, aby ich upierzenie było w dobrej kondycji. Dlatego przez cały rok muszą być regularnie i często zraszane. Ich gruczoły pudrowe produkują znacznie więcej pudru niż inne gatunki papug. Niektóre osoby są na niego uczulone. Dlatego, zwłaszcza jeśli ktoś jest alergikiem, przed zakupem papugi powinien upewnić się, że nie jest uczulony na ptasi puder. Bardzo częstym błędem popełnianym przez osoby trzymające te piękne ptaki jest podawanie im zbyt dużej ilości suchych ziaren. Poza nielicznymi wyjątkami, jak na przykład papuszki faliste czy nimfy, papugi w naturze nie odżywiają się suchymi nasionami. Podobnie jest z kakadu. Ich menu powinno składać się głównie z pokarmów miękkich, z dużą zawartością świeżych warzyw i owoców, uzupełnianych skiełkowanym lub namoczonym ziarnem, gotowanymi nasionami roślin strączkowych i orzechami. Suche ziarno powinno stanowić tylko niewielką część ich codziennego menu. Pamiętajmy jednak, że szczególnie w okresie hormonalnym podawanie bardzo dojrzałych, bogatych w cukier owoców może powodować występowanie zachowań agresywnych, tych, których chcielibyśmy uniknąć. Dlatego, szczególnie właśnie, jak już powiedziałem, w tym okresie, kiedy przygotowują one się do lęgów i wydania na świat potomstwa, powinny otrzymywać owoce lekko niedojrzałe, nie zawierające tak dużej ilości cukrów. If you give a cockatoo that is agitated lots of sweet things, it's only going to get more agitated. So feed more vegetables. Decydując się na zakup takiego właśnie kakadu, musimy zdać sobie sprawę, że jest to ptak nie tylko dla nas, ale również dla naszych potomków. I musimy zadbać o to, aby zapewnić mu zdrowie i psychiczne, i fizyczne. A to są naczynia połączone. I jeżeli ptaka pozostawimy samego sobie, to na pewno nie będzie on ptakiem szczęśliwym.